czajnikowy.pl. Zadawaliście nam w komentarzach pytanie, jak dobrać odpowiednio proces mielenia i nie jest to takie proste, dlatego dzisiaj dedykujemy Wam odcinek, który wyjaśni może bardzo szczegółowy sposób, ale mam nadzieję jasny, jak dobrać parametry podczas parzenia swojej kawy. Musimy zwrócić uwagę na to, że dysponujemy szeregiem zmiennych, takich jak na przykład temperatura, jak czas parzenia, jak dynamika tego parzenia albo statyka, jak stopień zmielenia, więc wszystkie z tych czynników bardzo mocno wpływają na to, jak intensywny jest napar. Im bardziej podkręcimy temperaturę, tym bardziej intensywne będzie zaparzanie się kawy. Im dłużej kawa będzie się parzyła, tym również będzie bardziej intensywna. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze stopień zmielenia, który zwiększa powierzchnię styku kawy z wodą, a co za tym idzie, właśnie intensywność naparu. Opowiem Wam teraz kilka rzeczy, które pomogą Wam świadomie dobierać te parametry i na sam koniec przedstawię Wam, jak najprostszy sposób dobrać odpowiedni sposób zmielenia swojej kawy. Pierwszym pytaniem jest, jaki jest nasz cel, do którego dążymy podczas procesu parzenia. W latach 60. dr Lockhart zrobił szereg ankiet i szereg badań właśnie w tym celu, aby określić to idealne zaparzenie, ten idealny balans podczas zaparzenia i stworzył w związku z tym taki diagram, który teraz Wam tutaj przedstawię, dzięki któremu wiemy, jak dokładnie powinno to zaparzenie wyglądać. Mamy tutaj szereg zmiennych, szereg określonych zmiennych, dzięki którym możemy, badając kawę, dojść do tego idealnego zaparzenia, które jest w samym środku tego krzyża. Baryści potocznie nazywają tą sferę kwadratem i właśnie do tej sfery, do tego kwadratu chcą dążyć podczas swojego procesu zaparzenia. Żebyście potrafili odczytać, jak takim diagramem się w ogóle posłużyć, warto wyjaśnić dwa podstawowe pojęcia, które się tutaj pojawiają. Pierwszym z nich jest ekstrakcja, który jest tutaj na samym dole i jest to tak naprawdę ilość masy, takiej fizycznej masy zmielonego ziarna, która została rozpuszczona w naszym naparze. Czyli w przykładzie, jeśli mamy 20% ekstrakcję, to znaczy, że 1/5 ziarna rozpuściła się i znajduje się właśnie w naszym naparze, który mamy w filiżance. Kolejnym takim bardzo istotnym terminem, który musimy poznać, żeby potrafić odczytać taki diagram, jest TDS, czyli suma rozpuszczonych substancji na konkretną ilość wody, w konkretnej ilości wody. Czyli w tym przypadku, jeśli mamy na przykład 1% TDS, świadczy to, że pozostałe 99% jest to po prostu czysta woda. Sam wykres przedstawia również, ile kawy zostało użyte na litr wody i to jest cały ten proces badania kawy odbywa się przy użyciu refraktometru. To jest dość drogie urządzenie i niektóre kawiarnie mogą sobie na to pozwolić, jeśli dbają o jakość kawy. Natomiast naprawdę nie jest to konieczne do tego, żeby zaparzyć dobrą filiżankę kawy. Z tego doświadczenia chciałbym, żebyście wynieśli jeden bardzo ważny wniosek. Dr Lockhart stwierdził, że idealnie zaparzona filiżanka kawy ma od 1,15 do 1,35 TDS i 18-22% ekstrakcji. Chciałbym, żebyście zapamiętali jedną ważną rzecz. Kawy musi być odpowiednia ilość w wodzie, aby była ona smaczna. Nie może być jej za dużo, ani nie może jej być za mało. Tak w ramach ciekawostki tylko mogę Wam powiedzieć, że taką maksymalną ilość tych substancji rozpuszczonych, które możemy znaleźć, które możemy rozpuścić właśnie z ziarna, to jest 28% ekstrakcji, a więc widzimy, że nie wszystko chcemy, aby znalazło się w naszym naparze i to jest właśnie ta podstawowa rzecz, którą musimy sobie uświadomić. Chcemy znaleźć się dokładnie w konkretnym punkcie i zaparzyć kawę o odpowiedniej intensywności, nie mniej i nie więcej również. Takim urządzeniem, które pozwala nam badać kawę i sprawdzać, jaka jest intensywność tego naparu, jest właśnie refraktometr. Jak widzicie, bardzo małe urządzenie, które przepuszcza wiązkę światła przez kawę i po kącie załamania jesteśmy w stanie stwierdzić, jak bardzo jest ona nasycona konkretną substancją. Jest to drogie urządzenie, więc nie namawiam Was do tego, żebyście takie w ogóle nabywali. Jest to rzecz zbędna. Chciałbym tylko, żebyście zapamiętali i zrozumieli, na czym polega w ogóle ekstrahowanie kawy, do czego tak naprawdę dążymy. Wróćmy do tych wszystkich zmiennych, które przedstawiliśmy na samym początku filmu.
czyli właśnie temperatury, czyli czasu, czyli stopnia zmielenia, na którym Wam teraz zależy, również tej dynamiki zaparzania. Są to zmienne, które wpływają na intensywność smaku, tak jak właśnie powiedzieliśmy. I już na starcie mamy bardzo dużo czynników, których trudno ogarnąć, jeśli nie mamy doświadczenia w parzeniu kawy. Więc zapraszam Was do tego i zachęcam Was do tego, żebyście ograniczyli ilość tych zmiennych. Możemy usunąć na przykład właśnie mieszanie. Możemy ograniczyć się do stałej jednej temperatury podczas samego procesu parzenia. I możemy też umówić się, że używamy za każdym razem tej samej dozy, czyli z 6 gramów na 100 gramów wody. Okazuje się zatem, że mamy dwie zmienne, które wpływają na siebie nawzajem. Mamy czas parzenia i mamy pozostałą zmienną, czyli stopień mielenia. To jest już dużo prostsze do okiełznania, kiedy pozostałe mamy zamrożone, kiedy pozostałe nie przesuwają się i są stałą wartością, ponieważ wystarczy zauważyć, że grubo mielone ziarno wymaga dużo dłuższego czasu. Powierzchnia styku kawy z wodą jest dużo mniejsza niż w przypadku, kiedy ziarno jest drobno mielone i w związku z tym osiągamy po prostu ten sam rezultat w dużo dłuższym czasie. Kawa potrzebuje więcej czasu, aby ta sama ilość substancji rozpuściła się w naszym naparze. Jeśli mamy natomiast bardzo drobno mieloną kawę, kawa ma tą powierzchnię dużo większą. Co za tym idzie, dużo szybciej ekstrahuje się, dużo szybciej te substancje rozpuszczają się w wodzie. Daje to taki efekt przeparzenia, gdybyśmy zastosowali dokładnie ten sam czas, dlatego musimy ograniczyć po prostu czas, przez który będziemy tą temperaturą konkretną na ziarnie operować. Wymaga to eksperymentów, wymaga to Waszego takiego zaangażowania. Mam nadzieję, że Wasze eksperymenty będą jak najbardziej owocne, że będziecie chcieli, aby Wasza kolejna filiżanka była jak najlepsza, jak najsmaczniejsza. No i cóż, do zobaczenia na czajnikowy.pl.